Gratulacje użytkowniku! Zostałeś wybrany jako dzisiejszy zwycięzca darmowego iPhone 6s. Cześć, siemanko mordeczki, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, odcinek poradnikowy do Broken Ranks i dzisiaj omówimy sobie, dzisiaj jest lekcja orbów. Na dzisiejszą lekcję, dzisiaj omówimy sobie orby. I powiem wam więcej, mam nawet zapisane bardzo ważne rzeczy, o których muszę wspomnieć, ponieważ nie chciałbym zapomnieć ważnych rzeczy wam przekazać, a wspomnieć na przykład o tych mniej ważnych. Ale bez zbędnego gadania przejdźmy sobie do rzeczy. Ja sobie tam będę zerkał, żeby sobie przypomnieć, co miało być kolejne. Wy się tym nie przejmujcie, tylko słuchajcie z uwagą. Przede wszystkim zacznijmy od tego, od podstawy. Musicie pamiętać, żeby oglądać uważnie, też o tym wspomnę, bo jest jeden protip, o którym coraz częściej słyszę, że ludzie się nabierają na to, więc musicie oglądać, bo w odcinku będzie o tym wspomniane. Pewien protip co do orbów. Co to są w ogóle te orby? Można powiedzieć, że orby to są taki delikatny dodatek do naszego buildu w grze, które pomagają, dosyć mocno pomagają. One miały być, z tego co ja słyszałem z początku, takim delikatnym wspomagaczem, a przerodziły się w dosyć bardzo ważną część naszego buildu, która dosyć mocno, potężnie wręcz bym powiedział, wzmacnia naszą postać. Mówimy tutaj zwłaszcza wiadomo o orbach ofensywnych, ale i defensywa też potrafi tutaj dużo namieszać, typu właśnie jakieś odzyskanie many czy odzyskanie HP. Wiele razy ratowały mi dupę takie orby, więc w dzisiejszym odcinku pewnie dowiemy się, do czego są te orby, jakie są najlepsze orby, gdzie możemy te orby wsadzać, co możemy z nimi robić i tak dalej, i tak dalej. Więc może zacznijmy od takiej podstaw, skąd w ogóle wziąć te orby, no bo pewnie jesteście takim graczem i sobie myślicie, chciałbym takie orby. No to wiadomo, że przede wszystkim takie orby możemy dostać tutaj, na sklepie, wchodząc sobie w artefakty, wybierając sobie orby, oczywiście może na początek suborby, no i mamy orby, tak? Możemy sobie dać wszystkie i tu są te orby. Ale no nie wiemy co z czym, tak? Niektórzy by chcieli dropnąć, tak na pewno ktoś już dropnął rara i zobaczył, o ja tu mam takiego orba, do czego on jest, albo co ja z nim sobie mogę zrobić. No to albo sobie możesz go sprzedać, albo jeżeli jest dobry, to sobie może go założyć, jeżeli go jeszcze nie posiadasz. No i teraz nasuwa się pytanie, gdzie sobie go założyć? No i tutaj przychodzę właśnie ja z pomocą, już wam pokazuję, mordeczki. Przede wszystkim mamy, tak jak widzicie tutaj, teraz sobie omówimy te orby, mamy 3 rodzaje orbów i oczywiście orby są poziomowo zrobione tak samo jak drify, ale do tego za chwilę przejdziemy. Mamy orby defensywne, uniwersalne i ofensywne. Podobnie jak drify, ale drifów akurat mamy więcej rodzajów, no ale też jakby podobnie. Ale skupimy się dzisiaj na orbach, tak? Więc tak, mamy defensywne, które wiadomo gdzieś tam odpowiadają za naszą defensywę, za naszą obronę. Mamy orby uniwersalne, które wbrew pozorom swojej nazwy nie wskazują na to co robią, bo nie są do końca uniwersalne. Mamy orby ofensywne, które jak się pewnie domyślacie pomogą nam w naszych obrażeniach i nie tylko, bo też i przeżywce. Czyli orby ofensywne też są poniekąd defensywne, bo taka regeneracja HP też potrafi wiele zdziałać. Więc tak, skoro już wiemy, mamy 3 rodzaje orbów, defensywne, uniwersalne, ofensywne i te kategorie odpowiadają naszym slotom na ekwipunku. I teraz, żeby była jasność, mamy tak, 3 rodzaje, 3 rzeczy w buildzie, 3 rzeczy, które możemy sobie, na które możemy sobie założyć orby uniwersalne, czyli, jak już się domyślacie pewnie, jest to pierścionek, naszyjnik i pierścionek, czyli to są te 3 rzeczy, 2 pierścionki i naszyjnik i na nich, jak sobie najedziecie nawet, jakby ktoś nie był pewny, tylko ja przez to, że tutaj mam teraz wsadzone, ale na potrzeby odcinka, już tutaj zagadamy z Zoharem, wyjmowanie i nie bez powodu ja mam te orby na sobie, bo to są najbardziej OP orby, które też prawdopodobnie musisz mieć, nieważne jaka klasa, najczęściej to tak wygląda. No i jak sobie najedziecie na taki slocik, to wam pisze wolne gniazdo na orb i uniwersalny. I już wiecie, że tutaj wchodzi uniwersalny, czyli musicie sobie zapamiętać, że uniwersalne wsadzamy do naszyjnika i do 2 pierścieni. No i jak już jesteśmy przy tym, to od razu widzicie jak się to osadza i tak dalej, ale to akurat jest dosyć proste, to też omówię w dzisiejszym odcinku, nie ma z tym problemu, bo jakby no mam też świadomość tego, że nie każdy musi od razu wszystko kumać, tak? Nie jesteśmy żabami, żebyśmy kumali. I tak, mamy omówione to.
Teraz tak, kolejna sprawa, bo karwasze, zaczynam od kwestii spornych, bo tu nie każdy może wiedzieć. Jak sobie zobaczycie, tutaj mam akurat na szczęście luźne karwasze, nie muszę wyciągać. Karwasze są tak jakby... Karwasze możemy wsadzić coś defensywnego i coś ofensywnego, więc można powiedzieć, że karwasze są wbrew pozorom OP. Nie boję się tutaj stwierdzić, że osoby, które gdzieś tam muszą przeżyć defensywne, bardziej osoby typu druid, typu ryc, będą grały na przykład pod więcej orbów defensywnych, na to właśnie pozwalają wam karwasze, czy też u ryca tarcza. Tak to właśnie wygląda. Dlatego karwasze są wbrew pozorom OP i one dają taką dużą elastyczność w naszym buildzie, bo tutaj właśnie, tu jest tak jakby ta wisienka na torcie w naszym buildzie, ta kropka jak i czy my pójdziemy bardziej pod defensywę i wsadzimy tu coś defensywnego, czy pójdziemy pod ofensywę i wsadzimy coś ofensywnego. Dlatego trzeba pamiętać, że w karwaszach możemy wsadzić albo to, czyli albo defensywne, albo ofensywne i nie możemy wsadzić uniwersalnych, bo jak już wiecie, uniwersalne wsadzamy tylko w 2 pierścionki i w naszyjnik. Czyli tutaj karwasze i tarczę mamy już omówioną. Czyli teraz pozostały nam same defensywne i ofensywne itemy. Jak się pewnie możecie domyślać, no na logikę wiadomo, broń jest ofensywna. To już wiemy. Co jeszcze może być defensywne? No nie do końca to jest logiczne, ale na pewno defensywne są spodnie, defensywna jest klata, defensywne jest hełm i defensywne są buty bodajże. Dokładnie. Tak. No i dzięki temu macie... Tak, bo to jest ofensywne. Czyli już wiecie, że możecie sobie wsadzić raz, 2, 3, 4. No i wiadomo, karwasze, 5 orb defensywny. Tak. I teraz tak. Jak widzicie nieraz u niektórych, że niektórzy mają orby tam wywalone w kosmos, bo mają aż tyle orbów, to jest zasługa Epika V2 i tym się na razie musicie nie przejmować, no bo wiadomo, jak nie macie Epika V2, no to nie macie tego dodatkowego slota na orb, więc no musicie z tym jakoś żyć, trudno się mówi. I teraz wracając. Mamy gacie defensywne, w których kłademy sobie też defensywę, mamy klatę defensywną, mamy hełm defensywny i mamy buty defensywne. Czyli pozostaje nam, i tak dobrze liczycie, jest więcej itemów defensywnych niż ofensywnych, chyba że macie, bo tak, raz, 2, 3, 4, a tak to raz, 2, 3, 4. Czyli, no jeżeli macie Epika V2, no to wiadomo, że jest więcej tych ofensywnych. No ale to nie mamy Epika, więc wiadomo, że mamy tak jak jest. I teraz tak, buty mamy omówione, defensywę mamy ogarniętą, przepraszam, tak, czyli zostaje nam ofensywa. Raz, 2, 3, 4, 5. 5 orbów ofensywnych z epikiem V2, 4 bez epika V2. Jest to pas, jest to peleryna, są to rękawice i jest to oczywiście broń. I musicie o tym pamiętać, że no, żeby zwracać uwagę przede wszystkim na to, jeżeli jesteście na niższych levelach, to musicie pamiętać o tym, żeby nie lecieć za bardzo do przodu z tymi orbami, bo one się nie zawsze mieszczą, tak? Musicie pamiętać, że ranga orby, które dropicie, one zależą od rangi itemu. I tak samo, jeżeli chcecie włożyć sobie orba w jakiś tam item, no to jeżeli na przykład wy sobie zrobicie magni orba, wkładacie go w item tam poniżej 9 rangi i tak dalej, no to musicie być tego świadomi, że on wam nie wejdzie. I to jest właśnie ten protip, który ja wam teraz chciałem przedstawić, powiedzieć o nim, bo wiem, kilku moich znajomych się na to nadziało. Jeżeli robicie sobie epika, macie epika i nagle wy sobie myślicie, że o dobra, to ja tam wsadzam arcyorba. Nie, moi drodzy, nie wsadzicie tam arcyorba, bo on się nie zmieści. Więc jeżeli macie epika V1, to brońcie Panie Boże nie robić sobie arcyorba, bo on wam po prostu nie wejdzie. Ja wiem, że kusi, ja wiem, że te orby są teraz w miarę tanie, ale nie robić tak, bo go tam nie wsadzicie. I będziecie musieli latać na jakimś, nie wiem, na jakimś innym magni orbie, który tam będziecie mieli, ale musicie pamiętać, że tu jest też ważne w tych orbach, żeby jednak one nie bez powodu są w tych miejscach, w których są, zwłaszcza te w epiku V2 czy w epiku. Już wam mówię dlaczego. Albo do tego przejdę za chwilę. Tak, musicie pamiętać, żeby te orby, no one nie bez powodu tam są. Dobrze, teraz sobie przejdźmy do omówienia tych orbów. Zacznijmy od defensywnych.
Mamy tutaj kilka rodzajów, ja wam powiem, które są szczochowe, też cena jakby wskazuje na to, które są dobre, które nie, ale mamy support, szansa na unik, gdy ciężko ranny. To jest, że gdy tam wam spadnie HP, chyba macie 5% czy coś takiego, to wtedy macie większą szansę na uniknięcie ataku przeciwnika. Dosyć fajny orbik, ale to już jest taki na później, to tam się nim nie przejmujemy. Luet, redukcja otrzymanych obrażeń od czempionów i elit. Plus 3%. To jest dobre na Sidragę przede wszystkim, na przykład na Atka, na Admirała, bo tam są też czempiony, jak idziecie dołem. Tak. Support Miet. Redukcja otrzymanych obrażeń obszarowych, czyli wszelkie tam deszcze, pioruny i tak dalej, które zadają obrażenia wszystkim w drużynie, to od tego macie też redukcję tego. Support Baed. Redukcja otrzymanych obrażeń wręcz, to jest spoko na pewno pod PvP, to nie ma dwóch zdań. No też dosyć fajny orbik, no bo od tych wręcz obrażeń was chroni, ale jeżeli chodzi o PvE, no zbytnio nie jest grany. Redukcja otrzymywanych obrażeń od zwykłych przeciwników, Void też totalnie tak jakby no, on jest grany tak naprawdę tylko pod rękę, bo nie wiem czy się orientujecie, ale na ręce macie zwykłych przeciwników. To jest dosyć nowy orb, Naed, większa szansa obrony po udanym ataku przeciwnika. Też spoko, tylko czy jakoś mocno grany? Chyba nie, przynajmniej ja się nie orientuję, żeby ktoś jakoś mocno go abuzował w buildzie. Support Get, redukcja otrzymywanych obrażeń mentalnych, to jest dosyć spoko sprawa, zwłaszcza dla Fizoli, bo to też dostajecie mniej, ale tak naprawdę dla każdej klasy must have orb, przede wszystkim na przykład na Tarula, na haki, jak dopiero zaczynacie czy coś takiego, jak najbardziej stosować Geda. Support Z, redukcja otrzymanych obrażeń od bossów, no to chyba nie muszę mówić, że też must have, zwłaszcza jak coś latacie solo, czy nawet w grupie, od bossików mniej też must have orb. No i redukcja otrzymanych obrażeń dystansowych, Support Dead, wiadomo pod PvP OP, do jakichś tam dystansów typu mag, typu łucznik, spoko, no i wiadomo, że na PvE też. Więc podsumowując, Dead, Z, Ged, Mied, to wiadomo na czempioniki, do tego nie bierzemy pod uwagę, no i Baed, taki must have orb defensywny. Dlaczego patrzę na suborby? Bo najczęściej są wtedy wszystkie do kupienia. Teraz patrzymy na uniwersalne i tu jest akurat wybór okrojony. Tlen, udźwig większy macie, czyli możecie tam więcej tych nakopać do flaszek czy coś takiego. Erksen, Boże, jak on się nazywa, dodatkowe doświadczenie. To dla tych, co jeszcze levelują do 140 jak najbardziej. Kuzen, dodatkowy Daimonit, wiadomo dla epikowców, co robią V2, ewentualnie dla tych, co na przykład sobie zarabiają, ale o tym też wspomnę później. Emren, rozładowanie sprzętu też spoczko, ja z niego korzystam. Paulan, jak sieć, dodatkowe złoto, wiadomo, większy zarobek i Peren, dodatkowe psychodoświadczenie, no i to jest tak samo must have. W mojej konfiguracji ja latam na tych orbach, czyli redukcja rozładowania, dodatkowe złoto i dodatkowe psychodoświadczenie. Akurat rozładowanie można sobie fajnie zamienić z Daimonitem. Wiadomo, jeżeli ktoś leveluje, no to odpuściłbym sobie na przykład rozładowanie kosztem tego doświadczenia, tak? Na takiej zasadzie. No i ofensywne. Ofensywne już są tutaj dość fajne. Szansa na przełamanie Farida i Holma, Suborbik i to jest głównie stosowane na Sidragę, ewentualnie V2, tam gdzie mrugają. Wiadomo, ten ostatni konstrukt lubi sobie pomrugać, więc wtedy bym z tego korzystał ewentualnie. Szansa na przejęcie kondycji, Seat, Ibiza. Dla barbów na pewno przydatne, chociaż nie używają z tego co ja widziałem. Szkoda sobie zajmować miejsca. Jeden z OP orbów, Subor Cat, swego czasu jeden z najdroższych orbów, większe obrażeń na zwykłych przeciwników. No i mówimy tutaj o tak naprawdę 90% mobów, które bijecie w tej grze, to są zwykli przeciwnicy, to są przeciwnicy na arenkach, to są grupki na Tarulu, to są mobki na dojściu do Sidragi. No must have, to jest must have orb. Subor Tiat, większe obrażenia na bossy, też must have, zwłaszcza dla DPS-ów. Suborb Paat, większe obrażenia na czempiony elity, najczęściej stosowany na Admirała bądź na Sidragę, bo tam bijecie właśnie czempiony i elity. Suborb Hat, większa siła ataku, gdy ciekawostka, brama od Morany też się zalicza. I także no. Suborb Hat, większa siła ataku, gdy ciężko ranny. No gdy macie loa, bijecie mniej, ale więcej, ale to jakoś się zbytnio nie wykorzystuje. Szansa na przejęcie zdrowia Fuat to jest must have orb. Liat, oczywiście mocniejszy atak krytyczny, też must have orb. No i Poat, szansa na przejęcie many.
No i takie must have orby to jest właśnie Liat, to jest Fuat, to jest Tiat, to jest Kaat, no i tyle. No i reszta to już sobie tam dokładacie. Ja na przykład latam na tym na czempiony i elity, bo sobie dymam Atka solo. Także tak to wygląda, jeżeli chodzi o omówienie tych orbów i mamy to z głowy i to mi się podoba. Teraz tak, wiemy już co mniej więcej potrzebujemy, jaki, już wam mówię. No i ja na przykład sobie latam na takiej konfiguracji, tak wyglądają moje orby. Jeżeli chodzi o procenty, to za chwilę do tego przejdę, ale już wam mogę powiedzieć, że od Silvera, jeżeli inkrustujecie swoje EQ od Silvera w górę, od Silver 2, 3, Gold 1, Gold 2, Gold 3, item dostaje taką fajną modyfikację, która się nazywa wzmocnienie orba. Na G3 jest to 75% i Epic posiada też 75%. No. I wtedy te orby są bardziej wzmocnione, dlatego jak wiecie pewnie w Diablo, za dużo Diablo, Broken Ranks często raszujecie tego epika, jeżeli chodzi o jego inkrustację i tak dalej. Dlatego musicie pamiętać, że tu w epiczku zawsze siedzi taki dosyć mocny ofensywny orbik. Jest to albo kryt. Przez to, że będziecie mieli V1, to będziecie mieli jeden slot. Ja polecam sobie tam włożyć tego na zwykłych przeciwników. Arcyorba, przepraszam. Magniorba Kata, bo wtedy będziecie bić więcej w przeciwników zwykłych. Także niektórzy wsadzają kryta, to już jest akurat dowolność, jak wolicie. Więc musicie pamiętać, że inkrustacja podbija wam, wzmacnia wam po prostu statystyki orba, więc musicie o tym pamiętać. No i co do dropu orbów, tak naprawdę orby dropią z każdego, z dropnięciem rara czy setu dropicie orb. No i musicie pamiętać, że przede wszystkim to tak jak wiecie na przykład, dlaczego, ja wam potem powiem, dlaczego Jaska jest na przykład OP pod zarobek, jeżeli chodzi o orby, bo to też nie jest bez powodu, bo Jaska po prostu ma dobre rary do dropienia, z których możecie wydropić fajne itemy. Czyli jak dropicie sobie naszyjniki bądź pierścionki, to musicie wiedzieć, że poleci wam orb uniwersalny. Jak dropicie sobie klaty, dropicie sobie spodnie, buty, hełm, to musicie wiedzieć, że poleci wam defensywny. Jak dropicie rękawiczki, jakąś broń, pas, czy pelerynę, to musicie wiedzieć, że poleci wam wtedy orb ofensywny. No to chyba jest akurat zrozumiałe, ale wolałem o tym wspomnieć. Tak, czyli najlepsze orby mamy ogarnięte, itd. itp. Czyli tak naprawdę orby są dla każdej klasy takie same. No gdzieś tam one się mogą ewentualnie różnić dla druida, że coś tam wpakujecie więcej defensywy, ale tak naprawdę nie ma co wpakować, no. No na tych karwaszach możecie coś jedynie. Jakbym był druidem, to może zamiast większa szansa na trafienie po chybieniu bym tu wrzucił większa szansa na unik, gdy ciężko ranny, ale jak już jesteście druidem wyższym, to nie macie takiej potrzeby. Więc w sumie to wystarczy sobie zrobić screena i robić takie orby na każdej klasie tak naprawdę. Dobra. Dobra, rodzaje orbów mamy ogarnięte. Łączenie orbów. Dobrze, przejdźmy sobie do łączenia orbów. Jak widzicie tutaj mamy, jeszcze miałem wam do pokazania dla dowodu, że jak mam na przykład do Orbisa, to mam właśnie uniwersalny do doświadczenia, tu jest pierścionek, to jest też dodatkowe złoto, tu kolejny większy udźwig, tutaj miałem właśnie jakąś klatę, z V2, no to macie szansa na unik, gdy ciężko ranny, czyli defensywa, tu jest na przykład ofensywa powinna być na cieniu, więc macie szansę na przejęcie kondycji. No i tak to wygląda. No i wiadomo, że od rangi zależne jest to, jaka wielkość wam może polecić. Czyli na 9 może wam polecić tak samo jak i Magni, tak i Suborb. Także no i wiadomo, że na jakiejś niższej randze nie poleci wam żaden Magni, bo on się tam po prostu nie zmieści. O Arcy to wiadomo, można zapomnieć. Dobrze. Czyli to mamy omówione. Teraz tak, łączenie orbów. Ja sobie zobaczę, czy ja mam jakieś orby do łączenia, ale to jest wiadomo, to jest tak samo jak z driftami, czyli 5 takich samych. Możecie sobie gamblować, ale tak jak, bo orbami też możecie gamblować, czyli że tak powiem te śliskie akcje robić. I chyba włączyli to, że można różne, ale to już nie pamiętam, zaraz zobaczymy. Bo kiedyś było tak, że musieliście ten sam rodzaj orba, a nawet nie mam ich. Czy ja coś znajdę, zaraz zobaczymy, może coś tutaj przyszpącimy, żeby połączyć. Jakiegoś gambla. Pam. Chyba nie przyszpącę nic, no ale dobra, zobaczmy, bo nie ma więcej orbików.
Wchodzicie sobie oczywiście do Kowala, bo wszystko robimy u Kowala. Wchodzicie sobie w zakładkę orby, takie kółko z kropeczką na środku. Dajecie łączenie i tutaj pyk. No, tak myślałem. Chyba nam się to nie uda. Chyba, że suborb. O, suborbik się uda, dobra. A, udało się, dobra, mamy 5. No jak widzicie, mamy tutaj uniwersalny, mamy tutaj ofensywne przejęcie zdrowia, mamy tutaj defensywna redukcja otrzymywanych obrażeń czempionów i elit, mamy tutaj szybszy odpoczynek, też kolejny uniwersalny i defensywny, szansa na unik, gdy ciężko ranny. Jak widzicie, mamy po 20%, że któryś z nich wejdzie. Połącz. Biorb, szansa na przejęcie zdrowia nam wskoczył. No i mamy Orbika i tak się łączy, tylko ja wam wiadomo, nie polecam wam robić takich akcji, tylko dać po prostu 5 takich samych, żebyście nie mieli przykrej niespodzianki. Tu jest o tyle plus, że go jakby nie levelujecie wbrew pozorom, bo no bo by trochę to bolało, jak na przykład z expem na driftach byście stracili jakieś tam exp i tak dalej. Ale tak to, moi drodzy, wygląda. A, no i z najważniejszych rzeczy jeszcze, bo bym zapomniał, jeżeli założycie orba na siebie, to on jest przypisywany do waszej postaci. Jeżeli go wrzucicie witem i go jakby założycie, to już wtedy nie możecie z nim tak naprawdę nic zrobić. Mowa tutaj głównie o sprzedaży, więc pamiętajcie o tym, żeby się nie pomylić. Tak samo przy łączeniu. Nie możecie, jeżeli macie na przykład lolki na jednym koncie i tak dalej, i jeden lolek jest, nie możecie połączyć orbów ze sobą, które są nie przypisane do was. O, na takiej zasadzie. Więc musicie pamiętać, że albo puste orby, albo orby z danym nickiem, czyli na przykład jak ja na Hitmanie mogę położyć tylko orby, które są przypisane do Hitmana, a już na przykład tak jak tutaj, zaraz wam pokażę, mam przykład właśnie te orby, co widzieliście na początku. O, i na przykład one są ściana, tutaj jest właśnie do mnie przypisany, tu jest One Tab Bro na przykład. Jak widzicie, to na przykład ściany nie mógłbym połączyć z One Tab Bro. Musicie na to zwracać uwagę. Teraz tak, levelowanie orbów. I jak to się robi? To się robi zakładka awansowanie. Wrzucacie tutaj, no jest, niestety nie mam co wam wrzucić. Też... I za to płacicie Daimonitem, moi drodzy. Za to płacicie Daimonitem. O, tutaj mam jakiś nasior jeszcze z tym, to mogę sobie go podbić. Awansowanie, cyk. No i jak widzicie, trzeci poziom, Arcy Orb, 15 000 Daimonitu potrzebujemy. Bodajże, żeby go wbić na dwójkę trzeba 10, a chyba na pierwszym, no, tak mi się wydaje, że to jest 10 i 15, ale nie dam sobie łba uciąć. No i oczywiście koszt ponosicie, to jest 10 baniek za wbicie go na trzeci poziom. Tak to wygląda na Arcy-Orbach, jak dobrze pamiętam, na niższych orbach jest to taniej. Możemy sobie... No nie możemy sobie, nie mam wam jak tego pokazać, musicie mi po prostu uwierzyć na słowo. No i żeby je właśnie levelować, i to jest właśnie największa zagwozdka ludzi, czy robić Epica V2, czy levelować orby, czy co robić. Ja polecam sobie przede wszystkim na spokojnie wbijać jak do driftów, ten Daimonit sobie zbierać raczej na Epica V2, a orby sobie levelować dopiero po tym jak zrobicie Epica V2, ale to jest taka moja skromna opinia, to już od was zależy jak poprowadzicie swoją postać. I to się robi u każdego oczywiście, u każdego Kowala, awansowanie tutaj wrzucacie, płacicie i tak dalej, i tak dalej. Co do tych zaawansowanych graczy, którzy gdzieś tam mają przed sobą Sidragę, czy coś w ten deseń, musicie pamiętać, bo tutaj mam taki ostrzeżenie, że jeżeli idziecie na Sidragę, to musicie pamiętać o tych dwóch orbach. Orb na redukcję otrzymanych obrażeń od czempionów i elit, to tak jeszcze poza konkursem, i oczywiście większe obrażenia na czempiony i elity. I mówię wam o tym po to, żebyście po prostu pamiętali. I ewentualnie większa szansa na trafienie po chybieniu, możecie się pokusić o wrzucenie sobie szansę na przełamanie Farida i Holma, dlatego że Sidra lubi sobie mrugać. I tylko nad tym możecie się zastanowić i o tym musicie pamiętać, że to jest jak amen w pacierzu musicie mieć. I tak samo to możecie wyciągnąć i sobie zamienić na jakiś inny, jeżeli nie chodzicie Sidragi, bo to tak naprawdę, no ewentualnie jak latacie Atka solo, bądź Atka hard do Epica V2 po Daimonit, no to wtedy. I na przykład to sobie, ja bym sobie tutaj dał redukcję trzymanych obrażeń obszarowych, zamiast tego, jakbym nie latał Sidry, na przykład. I na przykład dałbym sobie na pewno szansę na przełamanie Farida i Holma tutaj, bo na przykład sobie ktoś V2 lata. I to mu się o wiele bardziej przyda, bo jak wiecie, ostatni konstrukt sobie lubi pomrugać. Więc musicie też, tutaj jest o tyle plus, że na niektórych instancjach jednak ta rotacja orbami jest. Jak komuś się chce w to bawić, bo wiem, że są już ludzie tak zmęczeni tą grą, że nie bawię się już tym, ale ktoś jeszcze ma chęć i
i pieniądze i czas, to możecie sobie rolować tymi orbami. To nie jest jakiś drogi wydatek. Fajnie by było może jakby Whitemoon też pomyślał o tym, żeby jednak takie ta rotacja orbami była też w jakimś abonamencie, tak samo jak reset statystyk czy coś, czy na przykład jakiś abonament na przykładanie driftów. Teraz jak wyszedł, jak weszła instancja wampira, byłoby to przydatne. Także tak to wygląda, że chodzi o zastosowanie tych orbów na innych instancjach, więc to nie jest tylko tak, że na sztywno ustawiacie sobie, owszem, jest oklepany jakby schemat, jakie macie mieć orby, ale kilka orbów gdzieś tam ma tą swoją ruchomość i warto o tym pamiętać, bo można sobie o wiele przyspieszyć instancję i pomóc. Teraz tak, jak zarabiać na orbach? To już jest dla tych bardziej zaawansowanych graczy. Powiem tak, zarabianie jest naprawdę na endgame'ie. Jak na przykład jesteście na moim etapie, no to bierzecie sobie, robicie sobie arcyorba, oczywiście nie kupujecie i tak dalej, i tak dalej. Jak już nie macie co robić z Daimonitem, zrobicie Epika V2, macie wszystkie orby wylewelowane, nie wiem, 2 rodzaje orbów, tak jak ja, że ja tutaj mam na wymiankę czy coś, widzicie, tu jest 3. poziom, tu już jest 3. poziom, tu chyba nawet tego nie robiłem, bo jakoś mi się nie chciało, no ale nieważne, ten Daimonit, ale już macie to tak zrobione, że już nie macie co robić z Daimonitem, to wtedy zbieracie sobie te orby, nieważny jest rodzaj orba, on zawsze da wam tyle samo. I robicie z niego arcyorba, jak już z niego robicie arcyorba, to wtedy ładujecie w to Daimonit i orb na 3. poziomie odłamkujecie, tak jakbyście odłamkowali rara i on wam daje 1300 odłamków. Wtedy takie odłamki pakujecie w siebie, bądź sprzedajecie na rynku. Voila! Pozdro książulo. Tak się właśnie zarabia na orbach. Cała tajemnica skrywana od wieków właśnie została otworzyłem puszkę Pandory. Dobrze, arcyorbie do Epika wam powiedziałem. Pamiętajcie, nie róbcie arcyorba do Epika V1, bo go tam nie zrobicie. Dopiero na Epiku V2 o zarabianiu na orbach wam powiedziałem. Co do powerów orba. Jeżeli macie ochotę się dowiedzieć, jakie orby mają powery, to zapraszam do sekcji komentarzy, bądź po prostu napiszcie do mnie prywatną wiadomość na Discordzie. Ja nie chcę o tym jakby wspominać, bo nie chcę robić z was kalek. Wiem, że będzie część osób, która po prostu sobie zrobi orby i wyjebie cały Diamond w orby, bo mu trochę powera dodadzą. A to nie o to chodzi, mordeczko. Nie liczby, nie sprzęt, a technika czynią z ciebie zawodnika. Więc jeżeli naprawdę chcesz sobie podbić power orbami, napisz do mnie prywatną wiadomość na Discordzie. Wyślę ci, oczywiście w opisie macie Discorda, wyślę ci tą tabelkę, czy po prostu pogoogluj, to nie jest problem znaleźć. Ja do tego ręki nie przyłożę. Ale no tak naprawdę to jak macie oklepane orby, które musicie mieć, żeby dobrze bić, to nic więcej nie wskóracie. Ja mógłbym tutaj, bo wiecie, ja tutaj mam teraz, nie wiem, 21 900, 22k powera. Mógłbym zrobić tutaj taką małą zmianę, kilka zmian, że miałbym te 23k powera ponad. Nie potrzebuję tego, bo jednak ja potrzebuję robić robotę, a nie kurwa się flexować liczbami. Także tak to wygląda. No i teraz na sam koniec wam powiem, dlaczego Jaska jest OP. Bo jeszcze na ten moment, jak sobie zobaczycie i zrobicie sobie rozeznanie z Jaski, wam może polecieć, są 2 pierścionki plus naszyjnik. To już macie 3 dropy, do tego lecą Zadry i Fanga. Jak coś porypałem, to mnie naprawcie w komentarzu, ale są 3 orby, które jak wiecie uniwersalnych jest najmniej. Czyli jest największa szansa, że wpadnie wam Peren, bądź tak jak, no i oczywiście zmienimy sobie na przykład tutaj, może nie Magni, bo przesadziłem, ale Bjork. I jak widzicie, jesteście 4 bańki do przodu za Perena, ta Goldzika jesteście 2 bańki do przodu, no i tutaj wiadomo, bańka to tam za tego kuzena, ale macie 3 szanse, bo macie naszyjnik, zapomniałem jak on się nazywa, taki czerwony dla maga, macie Griva i macie coś tam jeszcze, tą czaszkę co ja mam tutaj, i macie Yurugu, Kogan, Yurugu i Griff, jak dobrze pamiętam. Więc macie 3 szanse na to, że wam poleci Bjork Peren. Jesteście 4 bańki. Ciekawostka, chyba żaden item tam nie kosztuje tyle, co kosztuje ten orb na przykład. Czy nawet 2 bańki, no. Dlatego Jaska jest OP, latajcie Jaskę, bo można fajnie zarobić. Ja swojego czasu, jak mi ktoś nie wierzy, kurwa, za przeproszeniem oczywiście. Czekajcie, gdzie to będzie? Osiągnięcia. Nie Poznanie. Wygoda. Jakby ktoś myślał, że ja was w konia robię, prawda? To macie tutaj idealny przykład, proszę bardzo. 8142 jaskółki, więc naprawdę latajcie jaskółkę, bo tam macie szansę na 3 naszyjniki, które wam dadzą oczywiście co? Właśnie tego Perena. Mordeczki, mam nadzieję, że wyczerpałem temat dogłębnie.
Jakby ktoś się, tak na koniec, jakby ktoś się zastanawiał, o tym powstanie odcinek o Daimonicie, ale jak zdobywać ten Daimonit? No to oczywiście trzeba latać instancje hard, czyli wydawać tropy, zabijać bossy i tam dropicie Daimonit. Mam nadzieję, że wyczerpałem temat dogłębnie, że chyba... No, jak ktoś ma jeszcze jakieś pytania, oczywiście sekcja komentarzy jest do waszej dyspozycji, ewentualnie prywatna wiadomość. Zachęcam bardzo serdecznie, jeżeli wam się odcinek spodobał i był pomocny, zostawcie łapeczkę w górę i oczywiście subika, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. A tam na górze wyświetla się link nade mną do mojego Twitcha, na którym prowadzę praktycznie codziennie transmisję na żywo z Broken Ranks i innych tytułów. Ja wam życzę spokojnej nocy, dnia, zależy kiedy oglądacie. I oczywiście dropika. Trzymajcie się, na razie. Must be somewhere